Nie chcemy przestać się zachwycać. Nie chcemy przestać zachwycać Was. Zastanawialiście się może, co łączy Małopolskę i Dolny Śląsk? Fakt położenia na południu kraju, czy mnogość pałaców i zamków? Autostrada A4. Dosłownie tak. My chcemy Wam pokazać, że też wulkany, które, mamy nadzieję, trochę Was oczarują. Cześć, tu Ania i Marcin, czyli Wędrowne Motyle. W tym odcinku zapraszamy Was na wędrówkę, łazęgę po Pogórzu Kaczawskim oraz szlakiem wygasłych wulkanów. No właśnie. Udowodnimy Wam, że w Polsce znajdują się wygasłe wulkany, liczba mnoga, i to nie 2, i to nie 3. A oprócz tego w odcinku będziemy chcieli Was zaskoczyć między innymi przepięknymi widokami na Karkonosze. Ze szlaku pełnego tajemnic przejdziemy go w ciszy, winnicą położoną pod wulkanem i samym wulkanem, który już kiedyś gościł na naszym kanale, tajemniczymi formacjami, które nazywane są organami i wyglądają tak. Największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie. Rozmową na wulkanie ze znanym podróżnikiem i pisarzem, a zamieszkamy w starym młynie nad rzeką Kaczawą. Więc graj, muzyko. W tej pięknej, kolorowej, jesiennej atmosferze towarzyszyć nam będzie polska marka odzieżowa, która produkuje ubrania w duchu All Condition Comfort. No i teraz w tej porze przejściowej, kiedy już tak naprawdę myślimy o tych cieplejszych ubraniach, takich zimowych nawet, na szczególną uwagę zasługują jej kurtki. A teraz słuchajcie, otóż partnerem odcinka o polskich wulkanach będzie polska marka Volcano. Sami przyznacie, że lepszego dopasowania słownego wymyślić się nie dało. Zanim wejdziemy tam, gdzie zamierzamy wejść, przenieśmy się w czasie o 1 dzień wstecz, a nawet 1 miesiąc. Na terenie Polski wulkanów znajduje się dużo więcej niż 3 i nie tylko na Dolnym Śląsku. Ten zamek, który tu widzicie, to zamek Tenczyn w Rudnie niedaleko Krakowa. Władysław Jagiełło swego czasu więził w nim m.in. jeńców krzyżackich. On znajduje się na wygasłym stożku wulkanicznym. Ślady wulkaniczne w Małopolsce znajdują się właśnie tutaj i jeszcze na przykład w okolicach Pienin. Pojedźmy więc dalej na zachód autostradą A4 i jesteśmy na Górnym Śląsku, a dokładnie Górze Świętej Anny. Miejsce znane z sanktuarium oraz amfiteatru wybudowanego w kamieniołomie przez nazistów. Góruje nad okolicą niczym strażniczka. I właśnie ze względu na tą swoją wyniosłość ponad teren, miejsce to zawsze miało strategiczne znaczenie, na przykład podczas walk prowadzonych w czasie powstań śląskich. Święta Anna posiada jeszcze jedną ciekawostkę. Śladami po niej są m.in. skały nefelinitowe. Ponieważ samotna bardzo Góra Świętej Anny to też, co prawda wygasły ponad 27 milionów lat temu, ale jednak wygasły wulkan. Co prawda, bo tutaj znajduje się, właściwie chodzę nad resztkami jego zapadłej kaldery, znajduje się kamieniołom nefelinitów, dlatego miejsce jest jednym z najciekawszych na mapie geoturystycznych atrakcji Polski. Ale teraz sobie wsiądziemy w samochód i pojedziemy dalej autostradą A4 do miejsca właściwego, tam gdzie jednak dominują skały powulkaniczne. Miniemy więc Wrocław i na wysokości Złotoryi po lewej stronie zaczną majaczyć charakterystyczne sylwetki samotnych, stożkowatych gór. To obszar krainy wygasłych wulkanów. Ta przywitała nas niezwykłym niebem i ferią barw. Tęczą nad Kamienną Górą, ciemnymi pasami nad Grodźcem, z zamczyskiem na szczycie, pozłacanym frontem nad Wilczą Górą, ale najważniejsze nas nie zawiodło. Przepiękne, złote, płaskie światło wokół Ostrzycy, która jeszcze namiesza w tym odcinku. I jesteśmy prawie na miejscu.
zarówno gwiazda tych terenów, Ostrzyca, zwana też Proboszczowicką, jak i Grodziec, na szczycie którego znajduje się zamek, pojawiły się w naszym odcinku już innym o Dolinie Bobru, ale po prostu nie mogliśmy sobie odebrać przyjemności, żeby Bronek pokazał je też w takiej właśnie jesiennej scenerii. Natomiast ten odcinek traktować będzie o innej, sąsiedniej co prawda dolinie, ale dolinie znajdującej się tam na dole rzeki Kaczawy. A ten punkt widokowy nazywa się Czerwony Kamień i też jest pozostałością po kominie wulkanicznym, czyli Neku. Z tamtej strony, bliżej Złotoryi, za drzewami, nie widzimy tego teraz, znajduje się inny charakterystyczny wulkan, charakterystyczny ze względu na jego kształt. Nazywa się Wilkołak, jednak został ugryziony przez kopalnię bazaltu. Ruszmy więc wzdłuż. Dolina ta, podobnie jak sąsiednia, sprawia bardzo senne wrażenie, może nawet bardziej. Tamtejsze tory kolejowe miały być wysadzone, tutejsze już dawno poszły w akrobatykę. O tej porze roku mało kto korzysta z dróg wspinaczkowych na kruczych skałach, jak i z dworca kolejowego w Jerzmanicach-Zdroju. Stacje kolejowe to akurat jedno ze smutniejszych oblicz tych ziem. Niestety kiedyś większość sudeckich głównych dolin miało swoje linie kolejowe. Teraz liczymy to na palcach jednej ręki wszystko. Niektóre rzeźby sprzed wielu lat zdołały obrosnąć drzewem dookoła. Ukryte w lesie jeziorko wyrobiskowe jako żywo przypomina kalderę wulkanu i nie ukryło się przed okiem drona. W okolicy dominują nazwy związane z tym, co kryje się w ziemi. Agat, baryt, bazalt. Jedna z winnic nosi nazwę tutejszego skarbu właśnie, to winnica Agat z widokiem na Ostrzycę. Dziś łapie resztki słońca. Niestety liści już pozostało naprawdę niewiele, no ale jesteśmy po pierwszych przymrozkach, a nawet mrozach, ale jeszcze przed winem świętomarcińskim. Ale na szczęście jeszcze stoją konsekwentnie wieże zabytkowych kościołów. Kolorowe listowie zaraz wystawi ruiny kościoła na listopadowe mrozy. Choć jego mury potrafiły schronić podobno ponad 2000 osób. Akurat jesteśmy w trakcie trzeciej części Sapkowskiego trylogii husyckiej, Lux Perpetua, i takie miejsca w tym klimacie no po prostu wręcz idealnie pasują do podróżowania po tych okolicach. Będąc w dolinie, po prostu nie można spróbować nie zajrzeć do Świeżawy, do drugiego ocalałego i to w zachwycającym stanie romańskiego jednego z najstarszych kościołów w Polsce. Akurat trwały przygotowania do spektaklu poetyckiego z okazji zaduszek. Emocje, zadumy i tajemnicy wybitnie udzielają się, gdy wzrok wodzi po tutejszych zakamarkach i wsiach. Wszystkie te zabudowania młyńskie, one już pochodzą z XVI wieku. Wtedy tutaj był zakład przetwarzania skał z Wielisławki, bo w Wielisławce, w Górze Wielisławce była kopalnia złota, srebra i miedzi. Ona funkcjonowała do XVIII wieku z przerwami, no potem już zaniechano tej eksploatacji. Zamieszkujemy w jednej z nich, w Sędziszowej, pod szczytem Wielisławki, tajemnej góry, w której według wielu ukryto słynny hitlerowski skarb Wrocławia. 7 ton, nomen omen, złota.
w dawnej kopalni złota. Naszą bazą również jest miejsce niezwykłe. Agroturystyka w starym średniowiecznym młynie przez lata, doprowadzonego do zachwycającego stanu przez panią Anetę z mężem. Polecamy je nawet w naszej najnowszej książce Podróżuj bliżej. Nabyliśmy młyn w 2009 roku już, ale właściwie nie kupiliśmy młyna, tylko kupiliśmy elektrownię wodną, bo to nas bardzo interesowało. Natomiast młyn był w tak zwanym inwentarzu, w związku z tym musieliśmy coś z nim zrobić. No i z czasem narodził się pomysł, żeby zrobić pokoje, żeby zrobić taką małą agroturystykę. Młyn był w bardzo opłakanym stanie. Po ścianach lała się woda, musieliśmy uszczelnić. Pracy takiej hydrotechnicznej było też sporo, bo musieliśmy zrobić drenaże, musieliśmy uszczelnić młynówkę, która doprowadzała wodę do elektrowni. Było mnóstwo też czyszczenia tych wszystkich belek, które są w młynie oryginalne. One były całe białe z mąki. Będą trzeci raz odbywały się Mistrzostwa Świata w pukaniu złota w Złotoryi. No jest to impreza polegająca na rywalizacji sportowej w pukaniu złota, w której biorą udział zawodnicy z całego świata. Bardzo wytrawni pukacze złota, często właściciele kopalni, właściciele terenów, na których wydobywa się złoto. W młynie Wielisław każdego roku w okresie wakacyjnym, praktycznie co czwartek, organizujemy warsztaty w pukaniu złota. Można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy odnośnie złota, odnośnie minerałów, odnośnie naszego regionu, odnośnie Złotoryi i odnośnie przede wszystkim tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, czyli młyna Wielisław. Czy to już pora na nią? Tak. Pełna energii i tajemnic Ostrzyca czeka na nas po raz drugi w ciągu 2 lat, ale tym razem w innym ubraniu. W tej wiacie nagrywał słynny, świętej pamięci już youtuber Wiesław Wszywka. Tutaj się spotkaliśmy 2 lata temu z Kaszem, z którym właśnie zdobywaliśmy szczyt Ostrzycy, zwanej proboszczowicką, później się dowiedzieliśmy. Dzisiaj Kesz, którego pozdrawiamy, jest już bardzo słynnym youtuberem. Chyba podróżuje po Ameryce Środkowej, więc temat też wulkaniczny bardzo. Więc spróbujemy sobie w tej jesiennej scenerii jeszcze raz naszą kochaną królową wulkanów zdobyć. Szukam jakiegoś powodu, żeby coś powiedzieć o wulkanie, gdy nie mówiłem przy tamtym odcinku. I to może być ten powód. Zobaczcie, gołoborze bazaltowe. Idealny dowód na to, że jak taki czubek stożka wulkanicznego wystawał znacznie ponad tereny, może nie tyle pokryte lodowcem, co będące pod wpływem wielkiego mrozu, to następowało właśnie wietrzenie, erozja, to wszystko pękało i się rozsypywało wokół. Rozsypać wokół postanowiło się też przecudnej urody jesienne światło końca dnia. Ze szczytu obserwujemy więc jeszcze raz wilkołaka i całe pasmo karkonoszy, wyraźnie z pierwszymi śniegami na Śnieżce i Białym Jarze. Jednakże ujęcia, na które być może czekaliście od początku, nakręciliśmy tuż po zejściu. Przyznacie, że dawno nie było u nas takiego spektaklu jak tutaj nad Ostrzycą, polską królową wulkanów. Jak zwykle mamy ze sobą laminowaną mapę, aplikację, trochę prowiantu i udajemy się najładniejszy fragment żółtego szlaku, zwanego szlakiem wygasłych wulkanów. A zaczniemy nieopodal stąd, spod organów wielisławskich, dlatego miejsce nieprzypadkowo wybrane. Organy, ale to nie będzie koncert. Chyba że Chyba że chodzi o koncert geologiczny.
Intruzja permskich reolitów, fachowa nazwa. Te słupy bazaltowe to właśnie wielkie organy wielisławskie. Fragment odsłonięcia nad rzeką Kaczawą. Wejdziemy sobie na szczyt Wielisławka żółtym szlakiem, jakieś 100-200 metrów wyżej. Dawny wulkan i żółtym szlakiem przez cały dzień będziemy wędrować aż do innej góry o bardzo diabelskiej nazwie, która również jest fragmentem wygasłego wulkanu. I od teraz koniec narracji i dajcie znać, czy takie fragmenty, jak za chwileczkę zobaczycie, w stylu silent hiking, Wam przypadną do gustu. Śnieżka. Czerwona 374 metry. Zawodna 445. Żółty szlak wygasłych wulkanów.
Margaretę Teresę von Gromansdorf. Świeżawa, Gozdno, Gozdnica, Kondratowski Lasek, Kondratów, Pomocne. Auguste Reinsch.
Czartowska skała. Cześć. Cześć, miło. Robert Rob Maciąg mieszka niedaleko, zwiedził połowę świata, napisał wiele książek, w tym o Jedwabnym Szlaku, czy też dla dzieci. To jedna z kilkunastu osób działających aktywnie na rzecz tego mikroregionu. Spotykamy się na Czartowskiej skale, w wulkanie, z widokiem na całą ukochaną przez niego krainę wygasłych wulkanów. Marcinie. No. Dziękuję. Proszę, proszę. Czartowska skała. 460 coś metrów. Jeden z wygasłych wulkanów z widokiem na... Tam widać Karkonosze, tutaj Okole, w tamtą stronę są Izery. Tu jakbyśmy weszli na górę, dzisiaj będzie widać Ślęże. No, to jest takie bardzo centralne miejsce. Za co można lubić, a może nawet kochać krainę wygasłych wulkanów? To wystarczy się rozejrzeć. Akurat przyjechaliście w fantastycznym okresie. Chociaż zimą też to wygląda nieźle, bo to jest taka fajna mieszanka, te gładziutkie pola, jak są przykryte śniegiem, plus te drzewa, to się robi taki bardzo fajny krajobrazik. Ja tu bardzo lubię. Bardzo. Ja lubię mieszkam tu przez przypadek, w grudniu będzie 11 lat. Ja tu bardzo lubię mieszkać też to tak jakby też wizualnie, choćby dlatego, że ja bardzo zawsze zakochany byłem w Beskidach, a to są takie góry troszkę jak Beskidy. Uwielbiam to miejsce, w którym mieszkam, bo ja mam 3 minuty do lasu. Ja mieszkałem w wielu miejscach na świecie, 10 lat za granicą. W wielkich miastach, w małych miastach w Polsce i na blokowiskach jak Lubin. Ja tu jeździłem PKS-em, jak mieszkałem w Lubinie na blokowisku. Jak jeździłem do Karpacza w góry, to autobusem PKS-u przejeżdżałem przez Świeżawy, w której teraz mieszkam. I tu jakoś nigdy nie chciałem mieszkać. Zawsze chciałem, no tam, ta Kotlina Jeleniogórska. Czyli miałeś takie marzenia, żeby tutaj gdzieś się osiąść? Ale to zupełny przypadek, że tak się stało, bo poznałem dziewczynę stąd przez przypadek. Jak ją poznawałem, to się nie pytałem, która tu jest z Gór Kaczawskich, to był czysty przypadek. To powiedz nam jeszcze o Twojej działalności warsztatowej i może jeszcze coś około tego. 40 parę tysięcy kilometrów rocznie po Polsce z warsztatami etnograficznymi, czyli międzykulturowe warsztaty Chiny, Indie, Nepal, Maroko i tak dalej. I tak się złożyło, że tutaj kiedyś wśród znajomych i przyjaciół stworzyliśmy taką ofertę turystyczną. Kolega nas do tego namówił i w tym momencie jako Kaczawska Sieć Współpracy, bo tak to się nazywa, to taki niezależny klaster jest, w ogóle niezrzeszeni jesteśmy, taka grupa nieformalna. Tak przez cały rok mamy taki luźny program warsztatowy dla przyjezdnych i też wszystkie wakacje i wszystkie ferie. Mamy specjalny program, gdzie każdy z nas deklaruje się, że dajmy na to w każdy poniedziałek o 18:00 na przykład Ania Maciąg robi warsztaty indyjskiego blockprintu. My akurat robimy w gościńcu pod Gruszą, którzy są naszymi bezpośrednimi sąsiadami. W Młynie Wielisław jest na przykład płukanie złota, tu niedaleko we wsi Chrośnica jest tkanie, w Wilkowie są pierniki, jest trochę ceramiki, jest szkło pod Grodźcem. Dziewczyny mają galerię, taką prawdziwą, artystyczną galerię w Dobkowie, jest ceramika, taka Agnieszka robi, także naprawdę. No właśnie, bo oferta bardzo szeroka. Tylko że to jest oferta dla turysty, który jest ciekawy. Znaczy nie tyle on jest ciekawy, to on jest ciekawy czegoś. To jest taka wymagająca oferta, to nie jest masaż, że tak powiem. Tu trzeba gdzieś podjechać, tu trzeba dojechać, tu trzeba na warsztaty geologiczne z Piotrkiem Sarulem, to trzeba iść. Trzeba się tym błotem wybrudzić, czy w tej ceramice. To są ludzie, którzy są ciekawi też regionu, bo na przykład ja robię takie regionalne warsztaty o architekturze szachulcowej. Co to jest ten szachulec w ogóle, nie? O rady, a co to za góra? Ona ma taki kształt. Jak pan mówi, wulkan w Polsce, a my jechaliśmy do Karpacza, czy tam kawałek do Szklarskiej, więc to są tacy turyści zaskoczeni. Tacy, o rety, takie fajne miejsce. No ale tak jak mówiłeś, ciekawi bardzo. Tak. Serce Parku Krajobrazowego Chełmy. Pałacyk w Muchowie.
czeka na lepsze czasy i remont. Jest to powrót sentymentalny, bo z tym miejscem wiąże się historia z moich studiów, pierwszy rok studiów dokładnie, i praktyki z geologii, właśnie tam. Wędrowaliśmy wtedy tutejszymi szlakami, zaliczając testy i ćwiczenia w terenie. Wszystkie widoczne stoczki wulkaniczne pochodzą z najmłodszego okresu wulkanizmu. W niedalekiej odległości znajduje się Dolina Jawornika i wąwóz Myśliborski. Miejsce, gdzie można zobaczyć fragmenty tego najstarszego. Wody lądolodu wyżłobiły je w magmowych skałach, niczym na Sycylii czy na Islandii. Aby piękna, złota jesień utrzymywała się jak najdłużej, konieczne jest spełnienie kilku warunków, które oczywiście już nie zależą od nas. No bo to musi być słońce, temperatury powyżej zera, no i bezdeszczowo. Pogoda powinna być bezdeszczowa. Wówczas chlorofil, czyli barwnik, który dominuje w liściach, ustępuje innym barwnikom, na przykład karotenowi, który odpowiada za żółty i pomarańczowy kolor. Gdy jest chłodniej, temperatura oscyluje wokół 0 stopni Celsjusza, no to zaczyna dominować inny barwnik, który na przykład występuje w wiśniach. On już nie jest taki oczywisty, nazywa się antocyjan i wówczas liście kolorują się na kolor czerwony. Natomiast kiedy zaczyna padać, jest chłodno i wilgotno, no to niestety wówczas już liście opadają z drzew. Górę i zamek Zenzenberg nadal otaczał szeroki pas ziemi niczyjej. Pustkowia, na które zapuszczał się jedynie kłusownik lub zbieg. To od nich właśnie, kłusowników z zbiegów, po raz pierwszy zasłyszano opowieści o niesamowitych ptakach, o koszmarnych jeźdźcach, o migających w oknach zamku światłach, o dzikich, okrutnych krzykach i śpiewach, o dobiegających jakby spod ziemi upiornych fragmentów muzyki organowej. Przepraszamy, że znowu trylogię Sapkowskiego tutaj wkładamy, ale naprawdę nam się kojarzy tutaj Pogórze Kaczawskie jako plener, jak cały Dolny Śląsk tej trylogii. Sapkowski podobno właśnie Zenzenberg, to jest fikcyjne miejsce, umieścił gdzieś na Pogórzu Kaczawskim, a z opisu to mógł być zamek na Ostrzycy, to mógł być Grodziec, do zamku dochodził wąwóz, pasuje miejsce, pojawiają się organy, pod którymi również i my się zaraz pojawimy. Fantastyczny klimat tego miejsca wzmagają fantazyjne drzewa, ale i skały, zwłaszcza, że jedna z nich nazywa się nawet oficjalnie Skałą Elfów. Jeśli chcielibyście, abyśmy przygotowali kiedyś odcinek o miejscach z trylogii husyckiej na Dolnym Śląsku, to dajcie nas znać. Być może przy okazji zobaczymy, ilu widzów również ceni dzieło literackie pana Sapkowskiego. A Was zapraszamy do następnego odcinka, 3 z mikroserii jesiennej, już niebawem na kanale. Trochę przedwcześnie zakończyłem odcinek, bo zerkam do scenariusza i przecież mamy w planie jeszcze 2 miejsca. Najpierw dotrzemy do wzgórza Rataje, gdzie schowały się małe organy myśliborskie, a potem w drodze powrotnej zahaczymy jeszcze o Jawor, gdzie pokażemy Wam zapowiadanego na początku rekordzistę. Pamiątkę po tak zasłużonych rodzinach śląskich jak von Schwein. To największa drewniana budowla o charakterze religijnym na świecie. Powstały jeszcze 2 takie kościoły, kościoły pokoju w Głogowie oraz w Świdnicy, z tym, że ten w Głogowie niestety już nie istnieje, a powstały, jak sama nazwa wskazuje, po pokoju westfalskim, który kończył wojnę 30-letnią. Ale żeby takie kościoły mogły powstać, musiały one być obwarowane wieloma specyficznymi warunkami. Musiały być wybudowane w ciągu 1 roku z materiałów nietrwałych, nie mogły mieć wysokich wież ani dzwonów. I dlatego spójrzcie, ta budowla jest naprawdę wyjątkowa.
No dobrze, teraz już mogę. Dziękujemy serdecznie za wspólną podróż i mamy nadzieję przyjemną przygodę w tej niezwykłej krainie. W następnym odcinku, ostatnim z serii o polskiej jesieni, zabierzemy Was na drugi koniec kraju i pokażemy dość znany region, ale w dość nieznany sposób. Do zobaczenia.